Dzień dobry. Dzień dobry. Maciek postanowił zrobić drugą część swojego live'a. A co? Tutaj. Jest sobota. Kto mi zabroni? No, Całe tak, szczęście, tak. całe szczęście, że jest to tylko dobry żart. Cieszę się, że ci, którzy przed chwilą oglądali mnie u mnie, jeśli już są tutaj u Pawła, to was przekazuję w bardzo zacne, godne ręce Pawła, w jego ciekawy humor i w jego dobrą wiedzę. No właśnie, słuchajcie, dzisiaj ma być poważnie, bo Mateusz przygotował, tak jak być może część z was zauważyła, taką naszą ramówkę, jeżeli chodzi o Kremlinkę. Być może Maciek również przygotuje za jakiś czas podobną, chociaż on chyba ma nawet jeszcze więcej Ja już swoich nawet programów. Tak, Przy a okazji więc mówiłem myślę, że to dzisiaj. jest dobry kierunek, żeby czegoś nie przegapić, tak? Bo myślę, że warto nas oglądać, warto nas słuchać. Mamy takie informacje, których pewnie nie znajdziecie w tych mediach ogólnodostępnych, a myślę, że warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi i o Rosję, jak i również o toczącą się w tym momencie wojnę. A my jesteśmy z stworzenia, które potrafią się uczyć i rozszerzamy zainteresowania, więc wojna jest wojną, wojna się skończy, a na szczęście my będziemy w stanie zaoferować Wam również inne ciekawe treści na później, bo w końcu uczymy się razem z Wami. Ja już więc nie przeszkadzam, oddaję Was w ręce Pawła. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro, czyli w niedzielę. Pozdrawiam, cześć. Cześć, kapitanie. A wracając, słuchajcie, do tej rozpiski, może na sam początek pokażemy, jak to mniej więcej wygląda. No i okazuje się, że dzisiaj ma być bardzo poważnie, bo Mateusz przyznał aż 5 gwiazdek. A zapowiadałem, że no będzie dosyć mocny materiał. No i wygląda chyba, że będzie. Czy będzie poważnie? No pewnie będzie poważnie jednak. Dlaczego? No dlatego, że gospodarka rosyjska nie ma się za dobrze. I zaczniemy może, słuchajcie, od tego, co pewnie najwięcej z Was interesuje, czyli od rubla. Od rubla, inflacji, powiemy sobie na temat również dzisiaj raportu Banku Centralnego, powiemy co rząd myśli na temat stanu gospodarki, co myśli Bank Centralny na temat rosyjskiej gospodarki. Natomiast no nie będziemy mówić, co myślą rosyjscy fani, czy też polscy doktorzy lub historycy, którzy strasznie ochoczo wypowiadają się na temat rosyjskiej gospodarki. Nie wiem, skąd oni biorą te dane, bo na pewno nie z rosyjskiej, słuchajcie, prasy i na pewno nie od rosyjskich ekspertów. Dzisiaj troszeczkę pobawimy się w Andromedę, czyli będę trochę cytował różnego rodzaju osoby. Tutaj wrzucacie ten temat tego Nigru. Ja prosiłem Wojtka Szewko, zobaczymy, czy się uda w przyszły czwartek. Ja wiem, że to dopiero w przyszły czwartek, natomiast teoretycznie mam urlop. Wojtek w tym momencie, z tego co wiem lub nie wiem, pewnie też. Natomiast do tego tematu wrócimy. Natomiast my dzisiaj będziemy dużo mówić o tej gospodarce. Jak to wygląda? I słuchajcie, przejdźmy do tych pierwszych rzeczy. Tak jak mówię, ja będę tutaj cytował rosyjskich ekonomistów i bank centralny. Więc to nie jest tak, że ja te rzeczy sobie gdzieś tam tworzę w otchłani swojego pokoju, tak, czy z jakichś nudów. Najczęściej wspieram się tymi informacjami, które znajduję i zarówno na branżowych portalach, jak i również no, czasami też w jakichś popularnych gazetach, bo czasami niektóre, przynajmniej teksty, również przebijają się do takiej codziennej prasy. A to, od czego byśmy zaczęli, no to chyba od tego, co się wydarzyło w piątek. Czyli mamy kontynuację takiego zwycięskiego marszu do nowych rekordów, jeżeli chodzi o dolara i jeżeli chodzi o euro i jeżeli chodzi o juana. Tak naprawdę wszystkie waluty wzmacniają się wobec rubla. A dla przypomnienia, w piątek mieliśmy sytuację, że waluta amerykańska osiągnęła 96 rubli, euro osiągnęło 105 rubli, a pod koniec była taka malutka korekta, więc to troszeczkę spadło. I przede wszystkim, co chyba powinno Rosjan najbardziej de facto martwić,
Juan się wzmocnił aż powyżej 13. Tam było 13,3, 13,4 za juana. No i słuchajcie, to nie są dobre informacje. Można powiedzieć, że ktoś pewnie czytał tą naszą ekonomię Rosji i słuchał te podcasty, które tworzyliśmy z kapitanem, bo przypomnijmy, że w zeszłym roku przewidywaliśmy, że jednym ze sposobów i jedną z ucieczek do przodu albo taką ratującą bieżący budżet będzie dewaluacja. I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić, bo wydaje się, że te nasze przewidywania z końca roku, ja przypomnę, tam mówiliśmy i zarówno w listopadzie, jak i w grudniu na ten temat, że wszystko to się, słuchajcie, spełnia. I tutaj będziemy posiłkować się jednym z ekonomistów rosyjskim, pan się nazywa Maksim Osadchy i jest to kierownik działu analitycznego banku BKF. To jest taki średni, powiedzmy, bank rosyjski. Natomiast jego wypowiedzi pojawiły się w MKR-u. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzać źródła różnego typu, może sobie również sprawdzić, jak to wygląda. I słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy różnego rodzaju informacje na temat i zarówno te oficjalne, które podaje Bank Centralny, jak i Ministerstwo Finansów, wskazujące przyczyny osłabienia. I tu będziemy widzieć pewne różnice, bo Bank Centralny wskazuje na troszeczkę inne przyczyny, Ministerstwo Finansów inne, a nasz pan ekonomista wydaje się, że najbardziej trafnie ocenia bieżącą sytuację. Bank Centralny głównie, słuchajcie, wskazuje i tu, jeżeli chodzi o tą osobę, najczęściej jest pani prezes cytowana. I ona wskazuje, że główną tą przyczyną jest bilans handlowy, a tak naprawdę bilans płatniczy, o czym już jakiś czas temu też dyskutowaliśmy sobie tutaj na kanale. A mianowicie o co chodzi? No w czerwcu mieliśmy ujemny ten bilans, jeżeli chodzi o bilans płatniczy, czyli z grubsza więcej pieniędzy wypłynęło z Rosji niż wpłynęło do Rosji. Jeżeli mamy taką sytuację, to jest to jeden z elementów, niekoniecznie jedyny i kluczowy, ale jest to jeden z elementów, który należy rozważać, jeżeli chodzi o osłabianie lokalnej waluty. No bo jeżeli więcej waluty i więcej pieniędzy wypływa z danego kraju niż wpływa, no to mamy w tym momencie deficyt płatniczy. A jeżeli to jest jeszcze związane z tym, że w zeszłym roku, przypomnijmy, mieliśmy olbrzymią nadwyżkę, tak? 227 miliardów dolarów, a w tym momencie ta nadwyżka skurczyła się do kilkudziesięciu miliardów dolarów, a w czerwcu zaczyna przyjmować wartości ujemne, no może to wskazywać na to, że no, te pieniądze wypływają z Rosji w różny sposób. O tym sobie też wielokrotnie mówiliśmy też w CEP-ach, będziemy o tym też wielokrotnie również mówić w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów i rosyjski rząd, on troszeczkę inaczej widzi to. On widzi przede wszystkim te rzeczy związane z samym bilansem handlowym, a nie tylko z tym bilansem płatniczym. I tu jest taka chyba zasadnicza różnica. I to osłabienie rubla, które obserwujemy, no to oni tutaj podają, że, no i to jest bardzo ciekawe, oni mówią, że tak naprawdę osłabienie rubla jest spowodowane, że import odbił. No? Czyli tak, to nie chodzi o to, że ta ropa przez ten pułap cenowy była tańsza, tylko że dzięki temu, że rząd tutaj dosyć sprawnie działa, mamy dosyć silny wzrost importu, który powoduje zapotrzebowanie właśnie na różnego rodzaju waluty. No i tu jest taka chyba zasadnicza różnica. Tutaj również oni, jeżeli chodzi o rząd, podaje, moim zdaniem błędnie, że jednym z tych elementów było osłabienie eksportu i wskazują na spadek cen gazu. A przypomnijmy, że oczywiście ceny gazu i ten spadek cen gazu
istnieje. On jest 5-krotny w stosunku do zeszłego roku i to faktycznie jest odczuwalne. Natomiast no, głównym tym elementem, jeżeli chodzi o eksport, no, jest ropa naftowa. I tutaj wydaje się, i tego rząd jak gdyby nie chce do końca przyznać, no wydaje się, że ten pułap cenowy, który jest wprowadzony na poziomie $60, był wprowadzony na początku roku, o tym też sobie dzisiaj będziemy mówić, no spowodował to, że te pierwsze pół roku no było fatalne, jeżeli chodzi o te wyniki z eksportu. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o sprzedaż węglowodorów, no to mieliśmy spadek około 47-48% rok do roku, jeżeli porównujemy styczeń-czerwiec 2023 roku i patrzymy dane dotyczące tego roku. A tutaj też patrzę, co piszecie. Widzę, że już mamy 739 osób. Taka uwaga, i ponieważ obiecałem, że za 100 lajków w ciemno będzie 5 minut na pytania. I tutaj do Was taka, słuchajcie, prośba. Jeżeli chcecie zadawać pytania, ja jestem bardzo chętny. Każdy like to jest 1 dodatkowa sekunda, tak? Powyżej tych 100 lajków. A więc w tym momencie, jeżeli się okaże, że będzie 600 lajków, no to będzie to dodatkowe 500 sekund. Dlaczego? No, słuchajcie, tutaj mam syna, jestem na urlopie, chciałbym, żebyśmy skończyli w godzinę, a na te pytania sobie gdzieś tam przeznaczyli jakiś dodatkowy czas. A słuchajcie, wracając do tego naszego Maksima Osadchego, który tutaj się wypowiada, zacytujmy kilka rzeczy. Pierwsze pytanie, które do niego spadło, jeżeli chodzi o wywiad, który jest publikowany, to dlaczego import... Poczekajcie, bo tutaj coś mnie... Słuchajcie, a więc tak, pierwsze pytanie, które do niego padło, to padło pytanie dotyczące, dlaczego ten import, który właśnie rząd podnosi, gwałtownie rośnie. I to jest bardzo ciekawe, co on mówi, co zresztą jak gdyby składa się z tym, co my wielokrotnie mówimy. On wskazuje, że częściowo stworzyły się nowe łańcuchy logistyczne na dostawy importu z Rosji, aby zastąpić stare, zniszczone sankcjami. Innym powodem jest wzrost kosztów importu, ponieważ konieczne jest importowanie towarów ze Stanów Zjednoczonych i Europy bardziej złożonymi trasami i trzeba dzielić się zyskiem i z dochodami z pośrednikami. O tym wielokrotnie, słuchajcie, mówiliśmy. Tu nie chodzi, i o tym będzie też pewnie za tydzień, jeżeli chodzi o sankcje, bo to jest takie jakieś totalne niezrozumienie, tak? I ci wszyscy doktorzy, oni jakby nie kumali zupełnie, to są dla mnie no straszni farmazoniarze, bo oni jak gdyby nie rozumią, że tutaj nie jest problemem to, że dany towar nie będzie dostępny, tylko że jego zakup będzie utrudniony i będzie droższy. I tak naprawdę no zawsze tak jest, jeżeli chodzi o sankcje. No, każdy kraj, na który jest założone sankcje, będzie miał import równoległy, czarny rynek, różnego rodzaju inne możliwości, żeby pozyskać te towary. No bo jeżeli coś jest zakazane, no to znajdą się osoby, które będą chciały na tym zarobić. I w przypadku Rosji dokładnie tak jest. A więc jeżeli mamy import równoległy, czy import komponentów stosowanych dla wojska, i o tym będę mówił za tydzień prawdopodobnie albo za 2, to mamy sytuację, że jest dosyć duża ilość pośredników, no, którzy żądają odpowiednich kwot za pośrednictwo. I tak, słuchajcie, to wygląda. I tak to wygląda. I teraz, jeżeli chodzi o następną rzecz, to jest jeszcze jeden powód, a więc produkcja wojenna. Ponieważ i wydatki rządowe.
w zeszłym roku, pod koniec roku, obserwowaliśmy dosyć duże pobudzenie gospodarki i to wszyscy wskazują rosyjscy ekonomiści poprzez wydatki rządowe, czyli poprzez inwestycje rządowe związane z tak zwanymi nowymi terenami, ale przede wszystkim na tą produkcję, oni to nazywają obronną, natomiast no, my możemy nazwać ją na produkcję wojenną. W związku z tym, no jeżeli do gospodarki dopłynęło dosyć dużo kapitału inwestycji rządowych, no to mamy pewne efekty, które obserwujemy w tym roku, jeżeli chodzi przynajmniej o wyniki takie Excelowe, ja bym je nazwał, bo niekoniecznie zawsze to są wyniki, które są realne. A więc słuchajcie, mamy sytuację taką, że, i to jest bardzo ciekawe, i o tym właśnie sobie dzisiaj powiemy, że i zarówno bank centralny, jak i rząd spodziewają się i planują, jeżeli chodzi o drugi kwartał 2023 roku, wzrostu gospodarczego. I tu będzie różnica właśnie pomiędzy rządem a bankiem centralnym, bo rząd planuje, że to będzie drugi, trzeci i 2024, natomiast bank centralny mówi, słuchajcie, co innego. Ponieważ mamy ostatnie informacje od pani Elwiry, która podaje rozczarowującą prognozę dla rosyjskiej gospodarki. Czyli po drugim, ewentualnie trzecim kwartale tego roku ona wskazuje, że maksymalnie do końca 2023 roku rosyjska gospodarka osiągnie i zmniejszy się do poziomu z 2021 roku i zacznie zwalniać. I to jest totalna różnica, jeżeli chodzi o prognozy w stosunku do rządu. Jeżeli miałbym kogoś wybierać, komu tutaj ufać, jeżeli chodzi o prognozy, wybrałbym oczywiście panią Elwirę. Ponieważ co ona mówi? Faza ożywienia wzrostu jako całość dobiega do końca. I na to wskazuje lipcowy, najświeższy raport Banku Centralnego. Więc słuchajcie, no oni mają, a przypomnijmy, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, no to mamy spadek. Dlaczego w takim razie, jeżeli drugi i trzeci, mamy wzrost? No, jeżeli ktoś obserwuje nasz kanał, no to pewnie będzie wiedział. No niska baza, no pamiętajmy, co się wydarzyło w drugim, w trzecim kwartale. Zostały nałożone te pierwsze sankcje, szczególnie jeżeli chodzi o drugi kwartał. Czyli ten kwiecień, maj, mieliśmy sytuację, że przede wszystkim import runął w dół, no i różnego rodzaju inne aktywności, jeżeli chodzi o Rosję, runęły. A więc teraz będziemy się porównywać rok do roku w dużej mierze do drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku. Ale po tej tak zwanej fazie ożywienia, no ma nastąpić już w czwartym, a najpóźniej w pierwszym kwartale według Banku Centralnego osłabienie. I oni mówią słowo, które w Rosji jest, że tak powiem, prawie że zakazane. A mówią o recesji. Tak. I tutaj i tutaj nie ma jak gdyby dobrych informacji. Dlaczego? Dlatego, że oni wskazują, że dynamika aktywności konsumenckiej osiągnęła maksimum. A przypomnijmy, że ta dynamika aktywności konsumenckiej była w dużej mierze napędzana przez inflację. Czyli oni jak gdyby mówią, że w tym momencie, jeżeli chodzi o konsumentów, to nie można się spodziewać jakiejś zwiększonej konsumpcji. Co wskazuje bank centralny? Że dzisiaj ludzie zaczęli wydawać więcej, zaczęli zaciągać więcej kredytów, porzucając model zachowania oszczędności. Tam wielokrotnie wskazuje się, że zaciągane kredyty są po to, żeby spłacić już wcześniej zaciągnięte kredyty. I to, co również bank centralny odnotowuje, czyli drastyczny spadek oszczędności. Rosjanie przestają oszczędzać, a próbują przetrwać.
Tutaj dalej bank centralny wskazuje, że aktywność w gospodarce towarzyszy wzrost wartości dodanej, no i słuchajcie, tutaj w budownictwie, w nieruchomościach, w działalności finansowej, w kompleksie rolniczym. I według banku centralnego, tak, tutaj obserwowali będziemy wzrost, jeżeli chodzi o drugi, trzeci kwartał, natomiast już od czwartego kwartału będziemy obserwować stagnację i ta stagnacja w najlepszym razie według banku centralnego nastąpi w 2024 roku. Tu również się wskazuje, że dzięki temu, że były te nakłady na system obronny i te wojskowe, obecnie moce produkcyjne są wykorzystane w maksymalnym stopniu. Tutaj się tam podaje 82%. I podaje się również, że takim głównym problemem, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę, brak siły roboczej. To się, słuchajcie, przewija wszędzie. Mówiliśmy, że ta mobilizacja, która się rozpoczęła we wrześniu, będzie słono Rosjan kosztować. Jeżeli ktoś sobie odświeży właśnie te filmy, w którym to z kapitanem, czy sam o tym mówiłem, zobaczy, że coś takiego przewidywaliśmy. Co gorsza, płace realne, jeżeli chodzi o przemysł wojskowy, rosną 2 razy szybciej niż w całej gospodarce. Czyli mamy taką sytuację, że mamy odpływ ludzi do tych firm, które pracują dla wojska z tej części cywilnej. No jaki tego jest efekt? Efekt jest taki, że cały czas brakuje, jeżeli chodzi o produkcję wojenną, ponad 300 000 ludzi, natomiast co gorsza, oni przychodzą z tej części cywilnej. No i co się dzieje w tej części cywilnej? I to jest moim zdaniem, i tu akurat nie jest wspomniane, natomiast ja o tym wielokrotnie mówiłem. Obecnie największym zagrożeniem dla Rosji i dla rosyjskiej gospodarki są produkty końcowe, jeżeli chodzi o Chiny, tak? Czyli te produkty gotowe, jeżeli chodzi o gospodarkę cywilną, wypierają produkty rosyjskie. Dlaczego? No z jednej strony mamy, ktoś mógłby powiedzieć, no to trochę dziwne, no skoro rubel się w tym momencie osłabia, no to my powinniśmy mieć sytuację, że produkty lokalne powinny być bardziej konkurencyjne. No niestety to tak nie działa. Dlatego, że do dużej części, no może w niektórych przypadkach działa, natomiast w większości nie działa. Dlaczego? Dlatego, że do dużej części potrzebujemy różnego rodzaju komponentów, które są sprowadzane. Słuchajcie, które są sprowadzane. Tutaj pytacie się, jak sobie na Węgrzech. Ja teraz akurat jestem w Austrii, ale do tych Węgier sobie pewnie wrócimy. A więc mamy teraz taką sytuację, że te produkty końcowe chińskie będą wypierać. I to jest jak gdyby proces, który już nastąpił i będzie się pogłębiał. Dlaczego? No dlatego, że tak, ludzie będą odchodzić, no zamiast, nie wiem, produkować jakieś tam rzeczy na ten rynek cywilny, no to będą woleli produkować, powiedzmy, nie wiem, mundury, czy odzież, czy konserwy, czy jakąś tam spożywkę, czy jakąś blachę, tak, na potrzeby wojskowe. No bo lepiej płacą. Płacą, o czym mówiliśmy sobie, z góry, no i można więcej zarobić. W związku z tym ten personel wykwalifikowany będzie odpływał z tych cywilnych. Z drugiej strony duża część komponentów musi być ściągana. Do tej pory była ściągana z Europy, ze Stanów. No i fajnie, ale powiedzieliśmy, że teraz wchodzi pośrednik. No i ten pośrednik zabiera często dużą część, a więc te produkty końcowe muszą być droższe. Efekt jest jaki, że oczywiście no można spróbować jakieś zamienniki, analogii sprowadzić sobie z Chin, ale no również, ponieważ mamy dewaluację tego rubla, a więc my musimy teoretycznie więcej zapłacić. Znaczy niby tyle samo w tych juanach, natomiast no jeżeli chodzi o ten produkt, nie sprzedajemy przecież produktów w juanach, bo sprzedajemy na rynek lokalny, bo o tym mówimy, tylko sprzedajemy w rublach. A więc my sobie wydajemy koszty często w juanach,
Tu jeszcze dodatkowo mamy problem, bo nam ludzie odchodzą, a więc no żeby ich jakoś tam utrzymać, też musimy być może dawać im jakieś podwyżki, czy zwiększać te koszty. No i powstaje problem, bo koniec końców wychodzi nam, że nasz produkt, który jeszcze w zeszłym roku był konkurencyjny i bez problemu się sprzedawał, no teraz jest droższy niż identyczny produkt sprowadzony z Chin. Nie? Albo bardzo często jeszcze mamy taką sytuację, że ten chiński produkt końcowy, gotowy, jest lepszy. Nie? I to dotyczy i zarówno elektroniki, tekstyliów, no prawie wszystkiego, tak, no bo w tym momencie, jeżeli chodzi o Chiny, Rosja importuje, no prawie że wszystko, tak, no bo może oczywiście importować z Europy i z USA. To nie jest tak, że sankcje blokują. Nie. Chodzi o to, że te produkty z Europy trzeba przerzucić przez Kazachstan, Armenię, Turcję. No z tą Turcją ostatnio gorzej, z Kazachstanem też gorzej, a więc ci pośrednicy mówią, no słuchajcie, tutaj mamy utrudnienia, a więc do tej pory braliśmy przykładowo 20% marży, teraz będziemy brać 30%. No bo jest coraz trudniej. Amerykanie je cisną, trzeba więcej ludzi opłacić, większe dać łapówki i tak dalej, i tak dalej. Więc to zaczyna być coraz bardziej skomplikowane. No skoro tak, no to te koszty dla tej firmy, która sprowadza te komponenty, czy to są nawet chipy jakieś, czy jakieś inne rzeczy, o czym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, bo powiemy sobie, że Rosja doskonale obchodzi sankcje. Tylko jest kwestia skali i tego, kto jak gdyby za to zapłaci. Bo to, jeszcze raz powiem, to nie jest tak, że sankcji nie da się obejść. Sankcje da się obejść, natomiast jest pewien koszt obejścia. I ten koszt obejścia muszą Rosjanie ponieść. I o tym mówi zarówno Dima Miedwiediew, jak i Putin, jak i rosyjscy ekonomiści. Tylko oczywiście u nas z niewiadomych przyczyn niektórzy ludzie tego nie chcą słyszeć, tak? Nie chcą słyszeć, że te produkty są po prostu droższe. I to jest główny element, który powoduje, jeżeli mówimy o imporcie, bo w przypadku eksportu jest troszeczkę inaczej. A więc wracając do tego banku centralnego, bo przy nim byliśmy, no to słuchajcie, bank centralny tutaj również wskazuje na takie pewne elementy, że niepowodzenia spowodowane zeszłorocznymi wydarzeniami. No chodzi o wojnę. W tym sankcjami, spadkiem eksportu, zakłóceniem łańcuchów dostaw, powoli są eliminowane. Ale i tu pojawia się pewien problem, bo z jednej strony mamy sytuację, że powoli faktycznie Rosjanie zaczynają się przestawiać właśnie na te chińskie produkty, na dostawy tych produktów eksportowych do nowych dostawców, czyli do Chin, do Indii. Niemniej mamy pewne problemy już w tym momencie związane z ograniczeniem wydatków federalnych, budżetu federalnego. O tym sobie też mówiliśmy, czyli teraz jednym z takich kamieni, które ciągnie gospodarkę rosyjską, to jest budżet federalny. Dlaczego? No dlatego, że tutaj znowuż mamy różnicę. Rząd chciałby nie ograniczać wydatków, ale bank centralny nakazuje, i to jest bardzo też ciekawe, że może nakazać, albo inaczej, teoretycznie nie może, ale praktycznie nakazuje obcięcie tych wydatków. No i już zapowiedziano obcięcie tych wydatków na przyszły rok o minimum 10%. Co to oznacza? Oznacza, że w tym roku już zostaną obcięte. Dlaczego? Dlatego, że rosyjski rząd, jeżeli chodzi o wydatki, je roluje. Czyli jeżeli tego nie zrobi już w tym roku, no to będzie musiał albo jeszcze bardziej rolować do przodu, no albo będzie miał problem. I jeszcze jest jeden problem, o czym sobie mówiliśmy, bo z jednej strony to są te wartości memoriałowe, i on sobie to może tam rolować, sobie inaczej księgować, ale największym problemem jest utrata płynności, czyli jest niska płynność obecnego budżetu, czyli mamy wydatki, które oficjalnie mówi się, jeżeli chodzi o wydatki wojskowe, wzrosły w stosunku do 2022 o 100%. Jeżeli mamy wzrost o 100%, no to trzeba pokryć
te wydatki z jednej strony, a z drugiej strony jest gorsza informacja, ponieważ Putin i reżim zwiększył zaliczki dla firm wojskowych. Już nie jest to tak jak było w zeszłym roku 30%, tylko to jest 50% lub 90% płaconych z góry. Czyli teraz rosyjski rząd musi przelać do tych firm wojskowych pieniądze lub firm, które wspierają wojsko pieniądze, no i czekać. Czekać aż oni dostarczą. Może dostarczą na jesieni, może dostarczą coś w przyszłym roku, natomiast no, pieniądze dostaną z góry. Nie? Czyli taka super sytuacja dla tych firm, które wytwarzają. No oczywiście, jaki jest efekt? No każdy chce robić teraz dla wojska. Każdy chce robić dla wojska, pomimo tego, że teoretycznie no mamy różnego rodzaju tutaj biurokratyczne ograniczenia, natomiast one zostały zmniejszone, ponieważ nie ma czegoś, co było kiedyś, czyli licytacji, tak? Czyli teraz troszeczkę rząd i rosyjski MON może z wolnej ręki wybierać dostawców i tak się dzieje. Co jeszcze, słuchajcie, jeżeli chodzi o... Zaraz sobie przejdziemy znowuż do pana ekonomisty, natomiast jeżeli chodzi o rosyjski bank, no to co oni mówią? Dalej. Spowolnienie gospodarki krajowej nieuchronnie pociąga za sobą konsekwencje, które bezpośrednio wpływają na obywateli Federacji Rosyjskiej. No i to znowuż różnica, no bo rząd i Rostat mówią co innego. Bank Centralny w najnowszym raporcie mówi, że realne płace i dochody spadną. Towary i usługi staną się droższe, asortyment produktów się zawęzi, a jakość życia w ogóle spadnie. Nie? No i to znowuż, to nie są moje słowa, to są słowa pani prezes i osób, które przygotowywały ten raport. A wracając, słuchajcie, do naszego juana. No to jeżeli tutaj spojrzymy na to, od czego zaczęliśmy, czyli na to, co wskazuje pan ekspert Maksim Osadchy, no to on, słuchajcie, wskazuje na to, że obecny, bo mówiliśmy o deficycie budżetowym, no to jest pytanie do niego. W jaki sposób ten deficyt budżetowy jest finansowany? No i o tym też wielokrotnie mówiliśmy. Nie wszyscy, szczególnie rosyjscy fani i polscy doktorzy chcieli w to wierzyć. No a jak widać, jest to prawda, bo on wskazuje, że przede wszystkim następuje sprzedaż płynnych aktywów Funduszu Dobrobytu Narodowego. Czyli to jest coś, co Rosjanie w tym momencie mają dostęp do tych swoich rezerw. U nich się to nazywa ten Fundusz Dobrobytu Narodowego. Gdzie? Co oni mają w tym momencie? Mają tam złoto i waluty obce. Jakie te waluty obce? No w tym momencie jest tylko yuan. Czyli mają trochę juana i dosyć dużo złota. Natomiast bardzo często spotykałem się z kłamliwymi informacjami, że ten Fundusz Dobrobytu Narodowego nie został uszczuplony, a wręcz został zwiększony. I tu następowała pewna manipulacja. Ponieważ Rosjanie próbują zwiększać tak zwaną niepłynną część. Co to znaczy niepłynna? To są na przykład akcje Aeroflotu, akcje Sberbanku. No i na przykład rząd mówi, że on tam miał wcześniej 34%, ma teraz 45% tego, powiedzmy, banku czy Aeroflotu. Czy coś to zmienia? No nie, no nic nie zmienia, to jest tylko zapis, tak? Natomiast, co gorsza, bardzo często pod ten zapis, czyli pod jakieś konkretne zwiększenie udziałów w rządowej spółce są wypuszczane pieniądze. Tak? Czyli mamy taką sytuację, że oni to teoretycznie niby kupują i w związku z tym te firmy dostają jakąś pulę pieniędzy, te pieniądze trafiają na rynek. Natomiast jeżeli spojrzymy na koniec 2022 roku i pierwszą połowę 2023, tak zwane płynne aktywa, ja zawsze mówiłem, najważniejsze są te płynne aktywa. One się zmniejszyły
o 1,6 biliona rubli. Tak, ktoś może powiedzieć, no okej, no nie jest jeszcze to dramat, tak, no bo co to jest tam 60 parę miliardów powiedzmy złotych, tak, czy 16 miliardów, 16,5 miliarda dolarów, no ale to nie koniec, tak, bo z jednej strony mamy ten spadek i jest to spadek o prawie 19,2 i tam dużo nie zostało wbrew pozorom. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo tam jest dużo złota i oni to złoto sprzedali. Tam spadło to do 6,8 biliona rubli. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, to złoto się zmniejsza. Mamy co prawda na razie spadek, tutaj być może Blue Wolf będzie mógł mnie poprawić, a o 43 miliony ton, czyli spadek około niecałe 8 ton. No i teoretycznie jeszcze tam mają ponad 500 ton, 512 ton na 1 lipca. Ale część ekspertów, z którymi już się spotkałem, podważa te dane, czyli mówi, że być może tych ton złota jest mniej. Dodatkowo zmniejszył się wolumen chińskiej waluty. Tutaj się mówi, że mamy w tym momencie około 280 miliardów juanów. I to jest spadek o 9%, to jest tam około 27 miliardów juanów spadło. Natomiast, i co jest ciekawe dalej? No dalej, czyli jak gdyby zmniejsza się, nie? No i teoretycznie jeszcze coś mają. Tutaj część rosyjskich ekspertów również zauważa, że być może tych juanów wolnych w praktyce jest mniej. Natomiast nawet jeżeli przyjmiemy, że te oficjalne dane są, słuchajcie, prawdziwe, to mamy, myślę, najbardziej taką mrożącą informację, to wzrost gotówki w obiegu. Od 1 do 1 lipca ten wzrost nastąpił o 27%. Czyli pojawiło się, słuchajcie, 12,5 biliona świeżo wydrukowanych rubli, które od początku roku zostało umieszczone w rosyjskiej gospodarce. Czyli jeżeli oni by nie wydrukowali tych rubli, no to tam zostało ile? W tym funduszu razem to ze złotem jest, słuchajcie. Zostało 6,8 biliona rubli, czyli musieliby sprzedać całe złoto, wszystkie juany, no i jeszcze by brakło. Więc w tym momencie taką ilość wpuścili na rynek. I tutaj podaje się taki element, który też podawaliśmy. W grudniu zeszłego roku doszło do takiej dziwnej transakcji. O tym też Andromeda bodajże kiedyś informowała. Czyli zostały sprzedane euro, tam były franki, jakieś, mówię forinty, jakieś jeny, jakieś inne waluty. I jak oni to sprzedali? No oni sobie zamienili, czyli to, co zostało zamrożone na kontach zachodnich, powiedzieli bankom, ok, to my wam damy rekompensatę i możecie sobie te ruble, jak gdyby, czyli bank centralny bankom wymienił to i powiedział, ok, no to teraz macie te pieniądze, ale w rublach, nie? Czyli mieliście wcześniej zamrożone, macie zamrożone gdzieś na zachodzie, ale my wam łaskawie uwolnimy, no oczywiście, no nie dając tych dewiz, no bo ich nie mieli, nie? No ale wymieniając to na ruble. No i to był taki pierwszy element. Natomiast no drugi element no jest to, że oni po prostu, można powiedzieć, chamsko drukują te ruble, tak, w tym momencie. No i teraz, i to jest główny element, tak, czyli wpuszczenie, nie tak naprawdę, znaczy albo inaczej, nie tylko ten bilans płatniczy, który jest ujemny, który być może będzie się poprawiał, zobaczymy jak to będzie w drugiej połowie roku, ponieważ Rosjanie grają tutaj mocno na zwyżki cen Uralsa i robią to w mojej ocenie skutecznie i tu mają pewne sukcesy. Kosztem oczywiście wolumenu i spadku eksportu, no ale to jest jak gdyby oczywiste, no skoro chcą mieć wyższe ceny, no to będzie mniej chętnych, żeby to kupić, nie? Natomiast no głównym elementem jest to, że oni już
nie informując obywateli i jak gdyby nie szeroko informując, zaczęli drukować, tak? Zaczęli drukować i wydaje się, jak się popatrzy też na te dane, które sami publikują, no, że mamy ten największy dodruk, jeżeli chodzi o maj, czerwiec, no i to zaczyna przyspieszać. No, jakie efekty są? No, efekty są takie, że inflacja dosyć mocno ruszyła. No i tu możemy dyskutować, czy ona jest z rzędu 20%, 30%, 50% czy 60%, bo takie też są dane zachodnie. Natomiast oczywiście rosyjskie dane mówią o inflacji, Rosstat mówi cały czas 3%. Tak mówi, że może w lipcu będzie 4%. No natomiast jeżeli się wpuszcza taką dużą ilość gotówki na rynek, no to czego można się spodziewać? No można się spodziewać inflacji, tak? Ewentualnie drugi element, który też częściowo obserwujemy, braku towarów. Na ten moment ta inflacja jest bardziej dotkliwa, natomiast jeżeli oni by chcieli wprowadzać, tak na przykład jak na benzynie, jakieś ceny regulowane, no to może się skończyć tym, że tych towarów będzie brakować. No i teraz słuchajcie, wracając do pana Maksyma, co on jak gdyby dalej mówi, bo to jest dosyć ciekawe. Dostał pytanie, czy wkrótce dolar osiągnie wartość psychologiczną 100 rubli? Jego odpowiedź. Jeśli trend się nie zmieni, to w najbliższych miesiącach, jeśli już nie w tygodniach. Ciekawe. Cóż, skoro może się zdarzyć to w niedalekiej przyszłości, to prawdopodobnie teraz najbardziej poprawne jest to, aby Rosjanie kupowali dolary, aby zarobić na rosnącym kursie wymiany. No przypomnijmy, że oni zarobili od zeszłego roku po 60-70%, czyli te osoby, które w zeszłym roku kupiły na tym dołku te dolary i euro, zarobiły. Juany oczywiście też, tylko że mniej. Akurat juan się ten wolniej umacnia. No i teraz słuchajcie, on mówi bardzo, bardzo ciekawą rzecz, bo mówi, że każdy powinien podjąć własną decyzję. Przypomina, że dolar pozostaje toksyczną walutą w Rosji, a Rosja i reżim rozpoczęły proces dedolaryzacji. No i teraz może nastąpić szachmat, bo on wskazuje, że prawdopodobny jest powrót do sowieckiego zakazu przechowywania obcej waluty. To o tym też mówiliśmy, czyli jeżeli rząd już nie będzie jak miał pozyskać, a potrzebuje tych walut z różnych przyczyn, to może ich po prostu zakazać. Czyli jeżeli macie dolary, euro na swoim koncie, no to możecie obudzić się, że już nie macie i zostaną wymienione. Co już się częściowo dzieje, bo w przypadku na przykład jeżeli macie poniżej 100 bodajże dolarów, 100 euro, no to automatycznie to jest wymieniane, tak, takie depozyty. Natomiast można sobie wyobrazić, że to będzie następny krok i być może tak jak za komuny będzie następował zakaz, czyli jeżeli ktoś ma, przyjdzie milicja, sprawdzi, zabierze. A więc słuchajcie, tak to wygląda. Jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o tego? I ja mówiłem, że jeżeli chodzi o wakacje, to będziemy mieli pewną stabilizację. Nie widzimy do końca tej stabilizacji, jest cały czas trend wzrostowy. Natomiast największe uderzenie wydaje się, że nastąpi we wrześniu. We wrześniu, w październiku. Co prawda Rosjanie oczekują, że w październiku, w listopadzie może nastąpić odbicie, jeżeli chodzi o indyjski popyt na ropę. No i tak, jak gdyby wielu ekspertów też przewiduje. No ale te przewidywania były tak, że Kepler przewidywał, że Rosjanie będą produkować w marcu mniej o 1,5 miliardów. Okazało się, że się pomylili totalnie, bo była zwyżka, tak? Były przewidywania, że chińska gospodarka odbije już w kwietniu, w maju, najpóźniej w czerwcu. Nie odbija. A więc no słuchajcie, no tak jak to jest z różnego rodzaju przewidywaniami, no niekoniecznie one muszą się sprawdzić. Na ten moment sytuacja dla Rosjan jest, jeżeli chodzi
rubla, fatalna, nie ma żadnych dobrych informacji. Jedyną dobrą informacją to jest to, że Urals przebił pułap cenowy i jest oferowany powyżej tego pułapu, natomiast cały czas jest problem z chętnymi. Zobaczymy, ile rafinerii indyjskich nie będzie chciało kupować po tej cenie w spocie. No i tu znowuż mamy taki rozjazd, bo rząd definiuje, że oni dojdą do ceny 70 dolarów za baryłkę i że ten budżet się zepnie. Natomiast bank centralny mówi cały czas o 55. Myślę akurat, że tu bank centralny się myli i ta cena będzie wyższa i gdzieś będzie pewnie pomiędzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No przypomnijmy, że we wrześniu Rosjanie zdecydowali, że nadal będą utrzymywać zmniejszoną produkcję o 300 tysięcy baryłek. Natomiast ja bym się nie przywiązywał do tego, ponieważ no, Rosjanie tutaj kantują wszystkich. Wydaje się, że Arabia Saudyjska, która ogłosiła, że we wrześniu obetnie cały czas o 1 milion, czyli utrzyma lipiec, sierpień mamy teraz i wrzesień będzie niżej o 1 milion, to jest największy wpływ na rynek. Tylko, że pamiętajmy, że to jest, że 1 milion, no z jednej strony można powiedzieć baryłek dużo, no ale produkcja światowa to jest 102 powiedzmy miliony. No a więc jeżeli się okaże, że na przykład dane z Chin lub z gospodarki amerykańskiej nadal będą takie fatalne, albo jeżeli Chińczycy w którymś momencie stwierdzą, że trzeba uwolnić swoje rezerwy, które cały czas są zwiększane ropy, żeby pobudzić gospodarkę poprzez niższe ceny ropy, może to nastąpić. Ja nie mówię, że to nastąpi, ale no takie powiedzmy ryzyko dla osób, które teraz robią longi na ropie, no muszą brać pod uwagę, że to nie jest pewny biznes, bo wydaje się, że ta ropa faktycznie będzie rosła. Natomiast z punktu widzenia gospodarek, na przykład chińskiej, nie jest to dobry, ponieważ oni mają, no, można powiedzieć, że recesję. Więc jeżeli w recesji ta ropa będzie rosła, no to nie będzie pomagać ich gospodarce. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobrze, no zrobiliśmy 40 minut. Myślę, że powoli możemy. Ja nie obserwowałem czatu, no teraz przełączyłem na czat. Jest 1200, słuchajcie, 48 osób. No i zaczniemy czytać pytania. Natomiast najpierw sprawdzimy, ile tego czasu, ile jest tych lajków, jeżeli pozwolicie, żebym wiedział, ile mamy czasu na te pytania. Bo tak, 1250 już nawet. A jeżeli chodzi o lajki, no to mamy 690, 700 lajków, tak? Ojej, no to trochę będziemy musieli przedłużyć, tak? Czyli 5 minut i 15 minut, tak? Tak by wynikało. Więc 15 minut na pytania przeznaczymy. No jeżeli dojdą następne lajki, to sobie troszeczkę to wydłużymy. Mam nadzieję, że ta część się podobała. Jeżeli macie pytania odnośnie tej części, to je zadawajcie, ja coś mogę też uszczegółowić. Zdaję sobie sprawę, że być może nie wszystko jest takie proste i jasne. Pierwsze pytanie. Kiedy Chińczycy uwolnią rezerwy ropy? Nie mam zielonego, panie Adamie. Nie mam zielonego pojęcia. W mojej ocenie to jest bardzo prawdopodobne. Dlaczego? No oni muszą coś zrobić. Znaczy jest jeszcze jedno zagrożenie dla Rosjan. I ono jest bardzo silne, bo co się dzieje na giełdzie moskiewskiej i na Forexie? 40% wszystkich transakcji w tym momencie to jest yuan. Bardzo dużo firm otwiera lokaty w yuanach. Wydaje się, że faktycznie nastąpi dedolaryzacja w tym roku. No jeszcze nie mamy, no bo to jest nadal 40%, nie? Natomiast udział juana w rosyjskiej gospodarce będzie się zwiększał, czyli mamy, w mojej ocenie jest to niekorzystne. Krótkoterminowe pewnie rząd może się cieszyć, tak, nie, no bo tam sankcje i tak dalej, mniej problemów, ale długoterminowo, no to są fatalne informacje, bo jeżeli eksport
szczególnie produktów gotowych, a wszystko na to wskazuje, i eksport z Chin, czyli ten import z Chin, powiedzmy w ten sposób, jeżeli patrzymy z punktu Rosji, przekroczy 50%, a na to wszystko wskazuje, no to mamy sytuację taką, że tak, importujemy prawie wszystko z Chin, płacimy i rozliczamy się w juanach prawie z każdym, oprócz tych Indii, gdzie jest nierozwiązany ten problem w tych rupiach. O tym w ostatnim cepie też informowaliśmy, słuchajcie, oni sobie wymyślili, że dla zwykłych Iwanów i Wier będą otwierać lokaty w rupiach. No to totalne jakieś nieporozumienie w ten sposób. Nie są w stanie tych rupi upłynnić. No o co chodzi? No chodzi o to, że sobie otworzysz, nie? Wpłacisz sobie ruble, kupisz ileś tam rupi i w ten sposób oni sobie coś tam wymienią. No to jakieś tam waciki, że tak powiem, a problem jest, 50 miliardów mają w tych rupiach i nie mają co z tym zrobić. No i teraz słuchajcie, następny problem. O, podajecie, Luis, brawo, bo podajecie, co z irańską ropą. Zwiększają wydobycie? No wszystko wskazuje, że tak. I wszystko wskazuje, że właśnie w tych Indiach rosyjska ropa jest wypierana obecnie przez iracką, która teoretycznie jest legalna, i irańską, która teoretycznie nie jest do końca legalna. A więc przez to, że Rosjanie próbują zmniejszyć ten dyferencjał, no to mają zmniejszone wolumeny eksportowe. Co prawda, na przykład Kepler twierdzi, że w czwartym kwartale Indie odbiją mocno i zapotrzebowanie na rosyjską ropę zwiększy się, no, ale ogólnie zwiększy się na ropę. Czy rosyjską, to zobaczymy. Kepler, czy taka francuska agencja, która się zajmuje, powiedzmy, tym branżowa, tym rynkiem, obecnie oprócz Argusa, powiedzmy, no jedna z ważniejszych. Dlaczego? Dlatego, że oni zliczają te tankowce, które wpływają tam z Rosji i tak dalej. No oni wskazują, że tu w czwartym kwartale te wyniki rosyjskich firm dosyć mocno się poprawią, bo będzie popyt. Natomiast też wskazują bardzo ciekawą rzecz, że dyferencjał się wtedy powinien zwiększyć. No tak, tylko że dyferencjał nie zależy trochę od Keplera i od tego, czy Hindusi chcą płacić, czy nie. Znaczy też, ale zależy od pewnej polityki. Jeżeli będziemy mieli politykę firm naftowych, żeby ten dyferencjał ograniczać, tak jak oni teraz to próbują zrobić, to może się okazać, że to tak nie zadziała. Jeżeli ruskie mają te rupie, nie mogą kupić hinduskich obligacji. Nie mogą. Dlaczego? Dlatego, że muszą mieć pozwolenie indyjskiego rządu. No chyba, że sobie jakieś tam, nie wiem, 1 000 000 słupów. No nie mogą, tak? Oni mieli jakieś różne problemy, proponowali, tak, żeby zamienić ten dług. Natomiast na ten moment nie ma porozumienia. Pewnie to porozumienie nastąpi. Oni chcieli to wymienić na juany, no ale Hindusi się nie zgodzili. Czy może pan powiedzieć coś odnośnie MOL-a? Mocno zjechali po dywidendach. Skąd biorą surowiec i jakie mają powiązania z Orlenem? Z Rosji biorą głównie surowiec, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o ropę. Jakie mają powiązania z Orlenem? No to chyba o tym była mowa, tak? No, MOL jak gdyby kupił część tych sieci detalicznych. W drugą stronę, jak jechałem, to widziałem dosyć dużą ilość sieci Orlena, czy to na Słowacji, czy też na Węgrzech. Więc to pewna była taka wymiana, można powiedzieć, że częściowo barterowa. Pan Robert Kasprzyk. Jak faktycznie USA wejdą w wenezuelską ropę, to się zadziwię. Uralsa będą desperaci kupowali. Niestety, panie Robercie, tak nie będzie, dlatego że Wenezuela, żeby odbudować swoje możliwości produkcyjne, potrzebuje wielu lat. A więc no tu muszę zmartwić. Widzimy, jak się to dzieje w przypadku Iranu i właśnie na przykład Iraku, tak? Oni odbudowują dosyć silnie. Tam w Iraku jest na przykład problem związany z wodą i z dostarczaniem tej wody na pola.
W przypadku Wenezueli problem jest taki, no technologii w dużej mierze, no i pewnych zapóźnień i tego, że ta ropa no nie jest często łatwa też do wydobycia. Co z rurociągami, które idą na Węgry przez Ukrainę? Zamkną go czy nie, jak pan prognozuje? No ja prognozowałem, że w 2024, jak się skończy, no to, a wojna będzie trwać, no to Zeleński chyba zamknie, chyba że będzie jakiś deal z Rosją, żeby tego nie robić. Co prawda Rosjanie twierdzą, że to Ukrainie się opłaca, natomiast Węgrzy już zaczęli robić różnego rodzaju, i o tym się pewnie nie mówi u nas, bo ten Orban jest przedstawiany jako wcielenie zła. W mojej ocenie akurat jest to mało rozsądny polityk i bardzo umoczony, przynajmniej jego rodzina w te powiązania rosyjskie. No niemniej zaczęli robić różnego rodzaju starania, żeby zrobić dywersyfikację. W końcu, tak. I to jeżeli chodzi o ostatni miesiąc. Azjaci, pan Jacek Banasik. Azjaci rozgrywają ruskich po swojemu, to jest twardy poker. Tak. I zarówno Hindusi rozgrywają. No to widać było tak, oni tam w kwietniu zażądali tych długoterminowych odnowienia, wstawienia tam odpowiednich zapisów. No teraz widać, że na tym rynku spotowym nie chcą kupować tej rosyjskiej ropy w tak wysokiej cenie, żądają wysokich rabatów. Zobaczymy, co Chiny zrobią, bo jeżeli, tak jak mówię, oni w którymś momencie by. No i to jest trochę też taka decyzja polityczna, no ale pamiętajcie, że Chiny przede wszystkim są zależne od eksportu, no i tych wyników PKB. Jeżeli to będzie nadal tak słabo, jak jest, to Xi, niezależnie jak kocha Putina, to pierwszą rzeczą, która jest strasznie groźna dla Rosji, to osłabi Juana. Nie? A pamiętajcie, jaką mamy sytuację? Afryka ma się rozliczać i rozlicza się już w juanach. Z Rosją zresztą też za to zboże. Czyli te tam 3 kraje, które w tym momencie od Rosji będą kupować zboże. No zobaczymy, następne pewnie też. No będą się rozliczać w juanach. To znaczy oni coś tam zaczęli wymyślać, że jeszcze w rublach. Ale to pewnie na zasadzie, że wyślą juany, a potem te juany się sprzeda na giełdzie moskiewskiej i dzięki temu poprawi się jeszcze dodatkowo tutaj płynność. No bo juany są dosyć mocno poszukiwane przez firmy rosyjskie, nie? No jest to dobry pomysł. Tu coś piszecie, ale nie rozumiem. Dyferencjał. Ze szkoły samochodowej, którą ukończyłem oraz pracy w zawodzie, dyferencjał to talerz przekładniowy wraz z wałkiem atakującym przez wał napędowy. Nie, tu mówię o dyferencjale, czyli różnicy pomiędzy ceną danej ropy, a ceną jednego gatunku a drugiego. Tutaj mówimy o dyferencjale, czyli różnicy pomiędzy ceną rosyjskiego Uralsa, a ceną Brent, bo najczęściej tak się to definiuje. Tu piszecie dalej, że Niemcom siada gospodarka, samochody dostępne od ręki, AfD, no tak, Niemcom siada gospodarka, ale to nie jest, słuchajcie, też tak, no bo ja tak przeczytałem, no Bank Światowy ostatnio dał straszną plamę, to znaczy oni opublikowali, że tak, Rosja jest w tej piątce za 2022 rok, największych gospodarek świata, wyrzucili te Niemcy stamtąd. Oni oczywiście się bronią, że no to ze względu na to, że te surowce były drogie, no i ten rubel był wtedy mocny. No efekt dla mnie no dramatycznie kompromitujący tą całą organizację. Niech oni już lepiej nic nie publikują. Dla mnie ogólnie większość tych organizacji międzynarodowych to jest do zaorania. Zbiurokratyzowane są ludzie, którzy pobierają tylko tam pensje, premie, a jak gdyby ich wartość dla globalnej gospodarki jest znikoma. No ale oczywiście lepiej żyć z nimi w zgodzie niż w niezgodzie. Pytacie się, czy Rosja powoli wchodzi w hiperinflację. Nie wiem, czy to nazwać hiperinflacją. Na pewno wchodzi w inflację i tutaj wydaje się, że no mamy dodruk rubla. No jeżeli ktoś mówi, że nie mamy, no to kłamie. No bo dane mówią, że jest.
I to rosyjskie dane. Osłabienie rubla, jeżeli ktoś mówi, że nie jest, no to też kłamie, bo wystarczy wziąć notowania giełdowe, forexowe i widzimy, jakie są kursy. Wzrost kosztów towarów, jeżeli ktoś mówi, że nie następuje, no następuje, no jeżeli są sankcje i musimy te towary kupić przez Kazachstan, Armenię, przepakowywane gdzieś w Warszawie, robione z tego co innego niż było, ktoś na tym zarabia. Jeżeli mówimy, że mamy odpływ personelu, a mamy przez wojnę, przez mobilizację, przez to, że migranci z krajów i z tych regionów republik Azji Centralnej boją się przyjeżdżać do Rosji i wyjeżdżają. No a jeszcze dodatkowo rubel się osłabia, więc w tym momencie, jeżeli ktoś tam z Kirgizji, bo tam na przykład bardzo duże bezrobocie i tam duży był napływ zawsze, nie? No a to już nie jest tak opłacalne, jak było w zeszłym roku, nie? Czyli, no bo oni sobie przeliczają na dolary, no to nagle to spadło powiedzmy o 60-70% wasza pensja w dolarach. No nawet jeżeli podwyższyli o 20%, nie? No to no to się słabiej już opłaca przyjeżdżać, nie? Więc to skoro słabiej się opłaca, no to tych ludzi będzie mniej, nie? Nie jest tak, że się od razu, że nikt nie będzie przyjeżdżał. No będą przyjeżdżać, nie? Ale ich po prostu będzie mniej przyjeżdżać. No i następna rzecz, no ta inflacja bazowa, która się wymyka spod kontroli. W poniedziałek w CEP-ie rano będziemy mówić o cenach mięsa i ukochanego mięsa Rosjan, czyli wieprzowiny, bo tam nie mamy dobrych informacji. Tam szynka, no taka, to mówię o mięsie, tak nie mówię o tym gotowym produkcie, no bo to ten. Mamy wzrost z 250 rubli do 370, nie? Czyli 50 parę procent. Nie? To, co obserwowaliśmy u nas, tak, w którymś momencie, tak jak pamiętam, te mięsa i te wędliny, to wszystko podskoczyło. No to teraz Rosjanie to odczuwają, tylko że będą to odczuwać bardziej. Oni idą trochę takim węgierskim tropem, a nawet można powiedzieć, że pewnie wyżej, bo tak bardziej tureckim. Zresztą jak są te zagraniczne porównania, to tam Turcja i Rosja są bardzo blisko. W tym momencie nawet Rosja przegoniła teoretycznie Turcję, jeżeli chodzi o inflację. Natomiast gdzie jest problem? Bo na to wskazuje bank centralny. Bank centralny wskazuje, że trzeba ograniczyć wydatki. Nie? Rząd też teoretycznie to mówi, ale tak nie do końca, bo co ciekawe, rząd, zgadnijcie kogo obarcza za wysoką inflację, znaczy za wzrost inflacji obecnie. Bank centralny. Tak? Takie są wypowiedzi, że wzrost inflacji jest związany jak gdyby za inflację odpowiada bank centralny, nie rząd. Tak? Rząd, który wydaje 2 razy więcej na wojsko, którego nie stać, bo Rosji w tym momencie nie stać na tak duże wydatki obronne. Natomiast dlaczego oni wydają? No wiemy dlaczego, tak? Chcą tą wojnę wygrać. No i żeby ją wygrać, muszą wydawać więcej. A jeszcze teraz, jak jest inflacja, no to jeszcze będą musieli więcej wydawać. I to jest też bardzo dużym problemem, jeżeli chodzi o ten przemysł zbrojeniowy. No bo ileś komponentów będą oni musieli pozyskać z zagranicy. Na przykład od pośredników, przez Chiny, przez Turcję, przez Kazachstan, nie? A będzie drożej. Bo tak, pośrednicy będą chcieli więcej, bo coraz trudniej, sankcje się zaostrzają. Zresztą to widzimy. Widzimy też spadek, jeżeli chodzi o Q2 tego roku. Widzimy bardzo duży spadek, jeżeli chodzi o bilans handlowy z krajami, z Turcją. I o tym mówiliśmy sobie w którymś bodajże CEP-ie, bodajże 2 dni temu. I z Azją Centralną. Co to znaczy? A to oznacza tak, że z jednej strony mniej tam eksportują, albo ceny są niższe, a z drugiej strony mniej importują, nie? Dlaczego? No bo znowuż, bo ceny są wyższe akurat tutaj, nie? Czyli sprzedajemy taniej niż w zeszłym roku, a kupujemy drożej. No to skoro tak, to trzeba skądś te pieniądze brać. O, ile pytań już przybyło. 828 lajków. Cieszę się. Czekajcie, było 25 minut.
Muszę sobie to przeliczyć. Tak, 5 i 10, 15. Ej. No dobrze, mamy do 50, 45 na razie, powiedzmy 46. Tu piszecie renifery w Norwegii we wtorek, a więc we wtorek zapraszam. Mamy bardzo fajny materiał ogólnie z Mateuszem na wtorek, a więc warto nas we wtorek słuchać. Ja przypomnę, jakby ktoś się w tym momencie do nas dołączył, jak to wygląda. Dosyć fajną rozpiskę, myślę, tej naszej telewizji, bo to chyba zaczyna przypominać powoli telewizję. O, tak zwane, nie chcę używać, że wolne media, bo to słowo jest jakoś nadużywane ostatnio przez duże korporacje, które nie mają nic wspólnego z wolnymi mediami. Ale przypomnijmy, słuchajcie, we wtorek program typowo satyryczny. A więc jeżeli ktoś chce posłuchać tak poważnie jak dzisiaj, no to albo dzisiaj, ewentualnie jutro troszeczkę, albo czwartek. No w ten czwartek nie zawsze to się udaje. No i oczywiście codziennie, słuchajcie, ja zapraszam do tego cepu. Zapraszam też do wspierania, lajkowania i tak dalej. Szczególnie nam zależy na tych porannych programach. Dlaczego? No dlatego, że to jest nowy program. Wydaje mi się, że potrzebny. Potrzebna są wiarygodne informacje z Rosji, a nie te, które puszcza rosyjska propaganda lub te, które są filtrowane przez nasze właśnie główne media. Oni jakieś straszne, dziwne rzeczy wybierają. I to akurat mnie dziwi, bo te informacje są dostępne w Rosji. Ostatnio prosiliście też o jakieś białoruskie informacje. No, tam jest dramat. Bardzo trudno cokolwiek znaleźć. No i to jest tak jak u nich te informacje tak jak u nas za komuny. Na Telegramie za dużo nie ma. Tych wolnych mediów białoruskich za dużo nie ma. Szczególnie ja mówię o ekonomii, bo nie mówię o tym jakichś tam politycznych, nie? Jeżeli chodzi o ekonomiczne, to oni prawie nic nie publikują. Jak publikują, to zawsze jest super, wspaniale i to jest ta różnica, no bo Rosjanie na przykład, przytoczyłem, tak? Bank centralny mówi, że jest źle, nie? Rząd mówi, że też nie jest do końca fajnie. Ekonomiści rosyjscy mówią, że jest dramat. No tylko polscy doktorzy, nie? I tam historycy polscy mówią, że ta gospodarka rosyjska ma się dobrze, bo w jakimś tam opracowaniu jakiegoś wywiadu gdzieś tam sobie przeczytali. No to ja ich tam zapraszam, nie? Niech zaczną czytać rosyjskich ekonomistów, no bo no ci chyba, skoro piszą, że nie jest za dobrze, no to chyba coś wiedzą na ten temat. No, mi się tak zawsze zdawało, że jakby polscy ekonomiści pisali, że w Polsce nie jest za fajnie, a wszędzie by dookoła mówili, że jest u nas super. No to trochę dziwnie to by brzmiało. No ale widać, że Rosja to dziwny kraj. Wróćmy, słuchajcie, do pytań. Taka mała dygresja. Tak, filmik z ćwiczeń komandosu będzie we wtorek. Jak to pierwszy raz oglądałem, to myślałem, że ten dym leci z innej części ciała, ale się okazało, że z butów. Właśnie, ile tych lajków jest, bo ja sobie muszę to podliczyć. 876, przynajmniej mi się wyświetla, a widzę, że rośnie. No super, no bardzo się cieszę, że to pewnie pomaga algorytmom, szczególnie, że są wakacje. Bardzo zachęcam do lajkowania i oglądania właśnie tych cepów, bo dla nas to dosyć ważny format. Dobra, dzięki, że piszecie, że dobra robota. Natomiast przejdźmy jeszcze do pytań. No, myślę, że jeszcze tam syn mi usnął, więc już nie wytrzymał. Więc mamy jeszcze moment. O, tutaj Seba. Seba nie trzeba było, ale bardzo dziękuję. To nasz stały patron i osoba, która wspiera Sebastian, tak, z Francji, która wspiera kanał od początku. Dzięki tutaj za wsparcie. Rozumiem, że dzisiejszy materiał się podobał. A więc to zawsze, słuchajcie, miło, no i to pokazuje, że w dobrym kierunku zmierzamy.
No i tak jak mówię, wydaje mi się, że ta współpraca też z Mateuszem wprowadza pewien profesjonalizm, bo też tego, tak jak pamiętacie, te problemy na początku z mikrofonem i to, że byłem czasami też zagubiony, teraz jest troszeczkę chyba lepiej. Piszecie o tankowcu, który był, czyli Stick, który był zaatakowany przez drona. No to ważny był tankowiec, dobry, tak? Oni go pewnie naprawią. Zresztą nie wiem, wydaje mi się, że naprawią, zobaczymy, ale to pewnie potrwa. Ogólnie wydaje się, że Ukraińcy, jeżeli popatrzycie, co było powiedzmy pół roku temu, no to coraz lepiej sobie radzą, jeżeli chodzi o te ataki dronowe. I również te ataki sabotażowe. Ja jakiś czas temu mówiłem o tym sabotażu w Samarze, w rafinerii Rosnieftu. No i tam były straty, tak? Wszystko na to wskazuje, dosyć poważne i rafinerię czeka kolejny remont, który chyba nie był planowany. A nie wiemy o ilu rzeczach my nie wiemy, tak? No bo Rosjanie się nie chwalą, tak? To akurat przypadkowo wyszła ta informacja, natomiast oni się nie chwalą. Zawsze jak czytacie, to tak po ataku zawsze jest, że tak, nie było żadnych strat, nie było żadnych rannych, nie było żadnych zabitych, w ogóle się nic nie stało, nie? Dopiero po jakimś czasie wychodzi, że 2 razy zrzucili sobie drona na to samo ministerstwo, na ten sam budynek w Moskwie, nie? No bo przecież on nie trafił w cel. Pytanie jest, skoro Ukraińcy nie celowali tym dronem w budynki ministerstwa, no to co oni mieli tam celować więcej w Moskwie? Bo ja sobie jakoś nie kojarzę, tak? Wydaje mi się, że to jest świetny cel. Efekt taki, że praca zdalna ministerstwa. No to tak jak u nas, rząd by zdalnie pracował, albo prezydent zdalnie. No, porażka. Jak dla mnie porażka. W Samarze była robota Mateusza, nie w Sofu. No wydaje mi się, że Sofu. No chyba, że Mateusz się zatrudnił tam. No ale to w ogóle jest też jak z filmu, tak? Facet przyjeżdża z Ukrainy. Znaczy, tak się wydaje, bo może to nie być prawda, tak? Zatrudnia się w rafinerii. I po 2 miesiącach wnosi na teren rafinerii ładunek wybuchowy, odpala go, wyjeżdża z tej rafinerii, łapią go 100 kilometrów dalej, jak próbuje uciec do Kazachstanu. No, słuchajcie. Jak jakiś film o agencie 07 czy jakimś innym. Tak, Rosja podobno ma rozpracowane drony ukraińskie i wszystkie spadają. No tak, na ich ministerstwa, tak, na ich statki. No. Tak, tu piszecie o czym mówiłem, tak, czyli według Banku Światowego Rosja wyprzedziła Niemcy, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, liczony jako siła nabywcza, jest na 5. miejscu. Gratulacje. Jak sobie ktoś przeliczy, też według tego PPP, nie, to w tym roku spadła, bo drastyczny będzie spadek, nie, z tego 5. No ja mówię, no Bank Światowy się niestety nie popisał. Jeżeli ktoś chciałby sobie na przykład wybrać, gdzie chce woli mieszkać, czy w Rosji, która jest na 5. miejscu, czy w Niemczech, która jest na dalszym miejscu, czy nawet w Polsce, no to myślę, że większość ludzi, nawet Rosjan, wybrałaby te inne kraje, ale się może mylę. Może Rosjanie, albo inaczej, fani polscy woleliby mieszkać w Rosji, tak, niż w Polsce. Zapraszam, tam można też na front pojechać. Istnieje możliwość dla obcokrajowców zaciągnięcia się, więc spoko. Czy Chinom nie powinno spadać zużycie ropy w kolejnych latach? Tak, będzie spadać, ale to będzie proces. Bo tutaj wskazujesz spadek populacji, dekarbonizacja, transformacja przemysłu wytwórczego na high-tech. To wszystko jest prawda. Tylko no te wszystkie jak gdyby pokazują, że jeszcze będzie rosło, wiesz, powiedzmy przez kilka lat, a potem zacznie spadać. A więc to tak wygląda i ogólnie też te statystyki cały czas pokazują, że jeżeli chodzi o zużycie tej ropy,
Ostatnio zaczęło się zmieniać, bo wcześniej mieliśmy, że ona jeszcze będzie rosła przez dłuższy czas, a teraz zaczynają się pojawiać, że jesteśmy już blisko tego piku. I że za moment właśnie w związku z dekarbonizacją, w związku ze spadkiem populacji i tak dalej, transformacją tego przemysłu, będzie spadać. Dlaczego? Dlatego, że w 2022 nastąpiło dosyć silna zmiana i bardzo silne odejście od tych paliw kopalnych. My tego nie widzimy, bo to jest proces. Natomiast to odejście od gazu, odejście od ropy następuje i nabiera przyspieszenia. Dlaczego? No, przez inwazję rosyjską, nie? Wszyscy nagle się obudzili, stwierdzili, że trzeba odchodzić od węgla, od ropy, nawet od gazu. I to nawet w Niemczech, nie? Więc to tak. Nie? Zresztą widzimy, właśnie w Austrii jestem, no słuchajcie, oni stawiają na te biopaliwa i na pozyskiwanie gazu właśnie z biomasy i tak dalej, nie? I bardzo ambitny plan sobie w zeszłym roku narzucili i oni to osiągną. Nie tylko, że znowuż, no potrzeba powiedzmy kilku lat, to nie jest tak, że w 2 miesiące się wszystko zrobi. Dobrze, 1300 osób. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Zaraz sobie przejdziemy jeszcze do następnych pytań. Ale sobie tylko to zobaczę, jak tutaj jest, co jeszcze jest ciekawego. O, już przechodzimy. Od Marcina pytanie. Czy panu coraz bardziej się wydaje, że ta wojna nie ma sensu? Ta wojna nigdy nie miała sensu. Znaczy, może na samym początku jakiś cel był, tak? Szybko zająć ten Kijów, zmienić tą władzę. No a potem już tak się potoczyło, nie? No problem jest taki, że no Wowa chce zostać Piotrem Wielkim i żyje w swoim Matrixie. No i co ja mam powiedzieć, tak? No z punktu widzenia ekonomicznego, no to zresztą pokazuje i bank centralny o tym mówi, rząd o tym mówi, no może ten rząd mniej, ale mówi. Rosyjscy ekonomiści mówią, że trzeba zakończyć tą wojnę, no bo gospodarka tego nie dźwignie. Natomiast reżim tego nie będzie. Było takie zresztą pytanie chyba w Polsacie ostatnio mnie pytali, czy Rosję stać na wojnę. Nie, Rosji nie stać na wojnę, na prowadzenie dalszej wojny. Czy im się rozjeżdża lodówka z tym, co widzą w telewizji? No teraz zaczynają się w końcu rozjeżdżać. Ale to nie oznacza, że oni zakończą tą wojnę, nie? To nie jest tak, to nie jest demokracja, tak? Mamy reżim, ten reżim będzie ciągnął tą wojnę. Dlaczego? No bo oni zakładają, że przeciwnik może mieć gorzej, nie? Ukraińcy mogą mieć gorzej i mają w wielu aspektach gorzej. No i że Zachód w którymś momencie się znudzi, tam ta Francja powie i te Niemcy powiedzą, nie, no już koniec, tak dajmy sobie spokój. W Stanach Zjednoczonych może Trump dojdzie do władzy. No są takie iluzje, tak? Może się okazać, że coś takiego się wydarzy, tak? Ja tutaj politycznie nie chcę rozstrzygać. Natomiast no oni w tym momencie reżim, no na przeczekanie. Teraz jest zresztą następny problem, tak, o którym sobie nie mówiliśmy. No bo ja mówiłem jakiś czas temu, w styczniu, w lutym powstały takie raporty, jak wygrać tą wojnę, nie? I we wszystkich tych raportach wskazywano, że tak, z jednej strony dosyć przestawienie tej gospodarki wojennej na produkcję tak zwaną masową. No i o tym pisałem wielokrotnie, z tym jest problem, brak personelu, brak schematów tych starszych. No i jak wcześniej mieliście maszyny, linie, które produkowały co innego, to nie jest tak, że przedstawicie sobie z T90 na powiedzmy T72. To tak trochę nie działa, nie? Można po jakimś czasie. Najłatwiej pewnie jest robić jakąś tam prostą broń, jeżeli chodzi o broń strzelecką. I w tym Rosjanie sobie chyba najlepiej radzą, nie wiem, szyć mundury, jakieś inne rzeczy. A najtrudniej, nie wiem, robić samoloty, helikoptery, bo tam silniki potrzebujecie, kompozyty, okręty robić i tak dalej, nie? Tutaj sobie Rosjanie zupełnie nie radzą. Na 30 okrętów, które mieli wyprodukować, zrobili jedną korwetę w tym roku, nie? No zobaczymy, jakieś może tam ścigacze zrobią, jakieś, nie wiem, tam łodzie patrolowe.
które nazwą okrętami. Natomiast no, tam są problemy, tak, napędów nie ma, bo sankcje, Azjaci odmawiają produkcji w swoich stoczniach i tak dalej. No mieliśmy, pamiętajmy, globalną gospodarkę, no rosyjski przemysł zbrojeniowy też opierał się na komponentach, które gdzieś tam były ściągane. Trzeba te komponenty ściągać. Część się nie da, część się da, ale tym pośrednikom właśnie za tą mikroelektronikę często trzeba zapłacić. Potem się okazuje, że zamówili co innego, dostali co innego. No jest mnóstwo jak gdyby problemów. To tak fajnie wygląda, tak jak spojrzymy sobie tak, że no mamy jakiś tam przykład, że oni ominęli sankcje, nie? No ominęli, nie? W jednym przypadku, w drugim przypadku, ale w trzecim przypadku nie ominęli. Albo ominęli, ale dostali co innego. Gwarancja producenta? Jakiego producenta, tak? Tu ci nikt nic nie gwarantuje, tak? Kupiłeś, zapłaciłeś z góry, cześć, tak? Mają też nieuczciwych pośredników, którzy coś im dostarczają, no i wezmą na przykład kasę i nie dostarczą, albo dostarczą co innego, tak? No więc tak mamy, jeżeli chodzi o przemysł ten wojskowy, też mamy tak, jeżeli chodzi o ten przemysł surowcowy i ropę i paliwa, tak? Tam też jest pełno różnego rodzaju cwaniaków, którzy żerują na tym, że Rosjanie mają problemy, nie? No zawsze tak będzie. Dobra, nie wiem o co chodzi, do jakiego redaktora. Chyba, że ja jestem redaktorem, a się nie uważam, no ale okej. No i teraz jest jedna rzecz, ja to wielokrotnie podkreślam. I to część na przykład osób zaczyna to też pisać z widzów. I tu brawo, chciałbym pochwalić te osoby, które to dostrzegają. No bo wszystko fajnie, a co się stanie, jak się ta wojna zakończy, nie? Przemysł może nie jest zupełnie przestawiony na produkcję wojenną, no ale ileś firm żyje teraz z produkcji. Jak oni mają się przestawić na produkcję cywilną? Przecież będą bankrutować. Nie, oni to mieli z góry pieniądze, dobre kontrakty i co? I teraz mają z powrotem, nie wiem, robili jakieś mundury dla wojska, nie? Teraz co, mają szyć z powrotem sukienki? No jak na rynku są chińskie sukienki, tak? Czy jakieś indyjskie, czy jakieś hinduskie, tak? No nie są konkurencyjni, bo zaczęli płacić ludziom więcej. No bo dla wojska, nie? No to więcej, nie? Zresztą musieli pozyskać tych ludzi, bo na przykład mieli za mało. No i co? I teraz co? Będą musieli zwalniać, jakieś redukcje robić, restrukturyzację, żeby w ogóle przetrwać, nie? Wchodząc na ten rynek cywilny. No nieproste, tak? A więc część po prostu się wywróci tych firm. Zresztą tak zawsze jest, jak zresztą podawałem przykład tych nazistowskich Niemiec. Spójrzcie sobie i możecie sprawdzić, kiedy Niemcy miały największy spadek produktu krajowego brutto, nie? I taką katastrofę w gospodarce. 46. 50% na minusie. Do 45 oni szli w trendzie wzrostowym. No a tutaj mamy sytuację jeszcze gorszą, nie? No bo mamy 2022, początek tych sankcji, nie? Coś tam, spadek. 2023, no miał być wzrost. Pierwszy kwartał spadek, no bo porównujemy się do kwartału, gdzie jeszcze nie było wojny, inwazji. Drugi wzrost, trzeci być może wzrost, a potem co? Spadek, stagnacja. I Elwira, która mówi, że trzeba chłodzić gospodarkę, która mówi, że boom kredytowy jest za wysoki, no bo ludzie przy tak niskiej inflacji po prostu biorą te kredyty. No bo czemu mają nie brać, jak dają na taki niski procent, nie? A za wszystko trzeba płacić po 30-40% więcej. No nie, no to tak Luis tutaj pisze, że kiedy w Rosji było dobrze, nawet przed lutym 2022 było dobrze, w Moskwie, w Sankt Petersburgu, reszcie. No teraz akurat te największe miasta najbardziej dostaną, i ogólnie miasta. I to też jest taki mit, bo pamiętajcie, w Rosji ludzie nie mieszkają na głubince, tylko mieszkają w miastach. Większych, mniejszych, ale w miastach. Oni mieszkali na głubince 70 lat temu, nie? Głubinka oczywiście istnieje, jak najbardziej te takie, że tam mamy
Nie ma kanalizacji, bieżącej wody i tak dalej. Są oczywiście takie miejsca, ale większość ludzi mieszka w miastach. Dobrze, zobaczymy ile teraz tych lajków jest i powoli za 4 minuty będziemy chyba kończyć. Tak, to wszystko wskazuje. Ile my tych... No, prawie, słuchajcie, 1977, tak? A, widzę, że 80 nawet. No, a więc za moment będziemy mieli 1000 na 1300 oglądających. No to myślę, że to jest chyba nasz rekord. Jesteście wspaniali. Dobrze. Czekam na następne pytania. Sobie jeszcze tu zerknę do tyłu, bo widzę, że dosyć dużo piszecie. No, tutaj Krzysztof Kasina. W Niemczech właśnie największy krach był zaraz po zakończeniu wojny. Gdyby nie plan Marszala, byłaby bieda jeszcze większa. Zdecydowanie plan Marszala to była ręka wyciągnięta w odpowiednim momencie. Zresztą Amerykanie doskonale o tym wtedy wiedzieli. Byłaby tak, oni by się tak przez 10 lat w takiej totalnej recesji, bieda byłaby no taka pewnie jak, no nie wiem gdzie, no chyba nawet większa niż w tej części, zresztą widzimy tak jak to wyglądało w NRD i w RFN, tak i co po iluś tam latach no gdzie było lepiej, nie? Bo przecież przypomnijmy, to nie było tak, że te Prusy i ta część wschodnia to były takie jakieś zapóźnione, tak, w momencie, w 45 roku, nie? To tak nie wyglądało, tak? Pan Przemek, o, tutaj rozumiem pana Wolskiego, cytuję. Wolski powtarzał, że oddanie starego sprzętu Ukrainie to najtańsza i najlepsza forma utylizacji. Może Putin, rozgrywający szachy 5D, też poszedł tym tropem oszczędności. No nie, no on poszedł tym tropem. Ja wielokrotnie o tym mówiłem. No jak to zwykle w Rosji, no plany były ambitne, nie? I w planach wszystko się spinało. No bo tak. Tygodniowa inwazja, zajmują Kijów, zmieniają władzę. Ukraina mówi, że nie wstępuje do NATO, podpisują jakiś pakt z Rosją. Wprowadzają rosyjskie wojska na Białoruś, na Ukrainę, straszą NATO, NATO się cofa za Odrę. Jak popatrzeć, no składało się. No ale jak to z rosyjskimi planami? I w gospodarce, no i tutaj w geopolityce. No nie udało się. Jeszcze minutka, ostatnie, bo 1000 tak, 1000 mamy. Słuchajcie, gratulacje. O, tu jest jakieś pytanie. Oj, to jest trudne pytanie, Cerber. A jaką sytuację pan chciałby w Rosji? W sensie bankructwo, ruchy narodowościowe, śmierć Putina. Jaki jest według pana najlepszy scenariusz w Rosji, nawet jeśli tylko życzeniowy? No trudne pytanie. Dla kogo pytanie? Dla kogo najlepszy? Najlepszy scenariusz dla Rosji, dla Rosjan. I tu zaskoczę. On się prawdopodobnie nie wydarzy. To jest rozpad Rosji na mniejsze, powiedzmy, kraje, regiony i jakaś demokratyzacja, współdziałanie, tak? Czyli mamy obwód kaliningradzki, który nagle będzie chciał przystąpić do Unii Europejskiej, jakieś tego typu rzeczy. Czyli takie zupełnie niezależne, powiedzmy, państwa, ale to jest proces, tak? Też nie sądzę, żeby to nastąpiło. Ruchy narodowościowe pewnie tak, ale tylko w tej części kaukaskiej. No może Tatarstan, ale to też tego nie widzę. Śmierć Putina bardzo prawdopodobne. Natomiast no niestety najbardziej prawdopodobny dla Rosjan jest ten negatywny scenariusz wielkiej smuty, o tym wielokrotnie mówiłem, uzależnienia się od Chin. To następuje. To nie jest
To jest cały czas niedoceniany proces, chyba przez te zachodnie, powiedzmy, grupy analityczne. Natomiast o tym bardzo dużo mówi się w Rosji i część ekonomistów, szczególnie w tej właśnie, jeżeli chodzi o ekonomistów, tak, no bardzo się tym martwią. Dlatego, że to będą procesy takie no, na dekady, które nie będzie łatwo odkręcić. I z każdym jak gdyby miesiącem, rokiem, no to będzie coraz trudniejsze. To uzależnienie, no i taka. No my się możemy oczywiście z tego powodu jakoś tam cieszyć, tak jako Polska, tak, że następuje ta wasalizacja. Kraje zachodnie i Stany Zjednoczone nie do końca, bo wydaje się, że ten sojusz wtedy coraz będzie trwalszy i no i tu może wyrosnąć za jakiś czas dosyć silny przeciwnik dla Stanów Zjednoczonych, tak. Jak to będzie? No zobaczymy, tak? Moim zdaniem niestety to jest najbardziej prawdopodobne. Pytacie się o Afrykę, no dzisiaj już Afryki nie poruszymy. To jest znowuż taki czek, jeżeli chodzi o Afrykę dla Macron. Moim zdaniem Macron go obleje po raz kolejny. Po Scholzu myślę, że to jest jeden z gorszych przywódców europejskich, tak. Nigdy nie byłem jakimś jego fanem. Patrząc jak traci Afrykę i to na rzecz kogo, no wydaje się, że ta nieudaczność Francji jest porażająca. Czy rubel Rosja nie złapią teraz drugiego oddechu? Ropa idzie wyraźnie do góry. No o tym mówiliśmy, tak? No tutaj szykuje się, że może drugi oddech to nie, ale są pewne perspektywy, jeżeli chodzi o ropę. No chyba cały czas tak naprawdę mówiliśmy dzisiaj o tym. I o tym też mówiliśmy kiedyś. Był taki program, jak sobie odszukacie z Łukaszem, kiedy mówiliśmy, że w drugiej części roku będzie odbicie na ropie, tak? Tam Łukasz Skiba mniej więcej tak to przewidywał. No jak na razie w jakiejś części się to sprawdza. Ja tam pokazywałem też pewne zagrożenia dla tych wzrostów. No i o tym też dzisiaj mówiłem, tak? Jakie są zagrożenia. Drugi oddech nie do końca, bo dzisiaj też mówiliśmy, że to nie jest kwestia tylko tej ropy, tak? To jest również tego, że oni puścili bardzo dużo tej gotówki na rynek, tego, że no po prostu wydatki wojenne są olbrzymie i one rosną i będą rosnąć, tak? I mamy też taką, zaczyna się być taka spirala inflacyjna się pojawiać, tak? Czyli oczekiwania, te braki personelu, no jak nie masz ludzi, musisz im więcej płacić, oni chcą więcej, bo życie jest coraz droższe, tak, nikt nie wierzy w tą inflację 3%, a więc wszyscy żądają po 30-40% podwyżek i tak dalej, nie? No jak wpadnie się w taką inflację, no to można się przekonać, jak to było, nie wiem, na przykład w Turcji, nie? Oni cały czas teraz próbują wyjść z tej inflacji, no i zobaczcie, co robią, tak, jakie drastyczne podwyżki tych cen. No nie będzie to proste. A krótkoterminowo dla rządu jest to korzystne, bo oni powiedzą, no będą zwiększone wpływy z VAT-u, z podatków, no bo większe zarobki, ceny wyższe, no to VAT wyższy, budżet zacznie się spinać, przynajmniej w rublach. A więc krótkoterminowo bardziej to jest tak, że teraz łapią oddech na tej inflacji. Natomiast, tak jak mówię, nie wydaje mi się, że to tak będzie tak, że ta ropa, ona sobie tak, wiesz, poszybuje, no i co, no jak ona zacznie być za droga, no to jeszcze bardziej uderzy to w Chiny, no bo to Chiny napędzają gdzieś tam to zapotrzebowanie na ropę, a mając tak wysokie rezerwy, no to się prosi, żeby te rezerwy uruchomili, no żeby sobie nie podcinać własnej gospodarki, nie? A kiedy się to stanie, jak się to stanie, nie wiem. No dobra, słuchajcie, to minęło 1,5 godziny. Myślę, że dotrzymaliśmy. No, mówicie, że króciutki. No tak, 93 minuty, więc myślę, że króciutki. Pytacie. Ja napisałem do Wojtka. Wojtek jest moim kolegą.
Przynajmniej tak znamy się dosyć dobrze. Zobaczymy, czy znajdzie czas, czy mi odpowie, tak, bo jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi. A myślę, że faktycznie Wojtek, jeżeli chodzi o Afrykę, no ma dużą wiedzę, na pewno większą niż ja. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękuję za to, że tak silnie dzisiaj lajkowaliście. Widzę, że Wam się spodobał ten pomysł. Myślę, że dosyć ciekawy materiał był. Prośba, rozsyłajcie ten materiał. Dużo było informacji, jakichś konkretnych, merytorycznych. A w przyszłym tygodniu pewnie z Mateuszem przygotujemy jakiś taki materiał tekstowy na ekonomii, gdzie postaramy się przedstawić to, co dzisiaj mówiłem, jeszcze w sposób bardziej taki przystępny dla większej ilości osób. Cześć.